myślę, że tutaj nie. Cześć, witam Was. Moi drodzy, dzisiaj bardzo nietypowy temat jak na mój content, jak na mnie. Chciałbym tutaj wyrazić swoją opinię, podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat kontrowersji olimpiady. Jak wiecie, nie zajmuję się tego typu tematami, ale tutaj postanowiłem podzielić się z Wami, bo swoją opinią, swoimi spostrzeżeniami tylko dlatego, że raz, że to jest głośne, a dwa, że wbrew temu, że jestem tym strasznym lewakiem, zdrajcą ojczyzny, czym tam jeszcze, wszystkim co najgorsze w oczach prawicy, bo jadę po PiSie. Tutaj chciałbym właśnie przedstawić Wam swój punkt widzenia. I nie wiem, może powiedzieć w ten sposób, że ja osobiście z mojej strony nie ma zgody na to, co się dzieje na olimpiadzie. Udział zawodniczek transpłciowych nie jest sprawiedliwy według mnie. Jest tragicznie niesprawiedliwy wobec osób ścisłopłciowych, że tak to powiem, czyli nie transpłciowych. Jak wiecie, ja nie mam nic kompletnie do osób transpłciowych. Niech się każdy identyfikuje na to, co chce. Ktoś chce, nie wiem, kobieta chce być mężczyzną, okej, niech sobie będzie. Mężczyzna chce być kobietą, okej, niech sobie będzie. Czy tam, nie wiem, pomidor zapragnie być bekonem, okej, to jest bardzo wielki pożytek, bo weganin będzie mógł sobie zjeść pomidora, który identyfikuje się jako pomidor, nie? Tutaj do tego nic nie mam. Jeśli ktoś chce tam kimś być, nawet niech ktoś sobie będzie lokomotywą, mnie to tam koło pióra lata. Ale inaczej już jest w sporcie. Sport powinna być rywalizacja płci, rywalizacja sprawiedliwa, równa, bez dopalaczy. I kobieta rywalizuje z kobietą, mężczyzna rywalizuje z mężczyzną. I też powiem Wam, może Was zaskoczę, ale powiem Wam, że jestem za tym, żeby te osoby transpłciowe też uczestniczyły w igrzyskach, ale według mojej skromnej opinii, nie wiem, taki mężczyzna, który czuje się kobietą, niech konkuruje z drugim mężczyzną, który czuje się kobietą, a nie z taką kobietą biologiczną. Wiecie, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby chcą uczestniczyć, okej, niech uczestniczą, ale niech rywalizują między sobą. Po prostu kobiety rywalizują z kobietami, mężczyźni z mężczyznami, a osoby transpłciowe z osobami transpłciowymi. Proste i wtedy by nie było tych wszystkich niedomówień, oburzeń społeczności i tak dalej. Dla mnie to by było sprawiedliwe, bo nie jest teraz w cholerę sprawiedliwe to, że osoba, której nosem płynie testosteron, staje w ringu do walki bokserskiej z kobietą. To dla mnie jest już przesadą.
Moi drodzy, przewaga, jaką mają kobiety, jak zwał, tak zwał, trans, nad resztą kobiet, chodzi o kobiety biologiczne, jest po prostu przeogromna i żadne tutaj korekty płci tego nie zmienią. Tu nie chodzi tylko o testosteron, któremu de facto przypisuje się dużą rolę. Tutaj chodzi o masę innych czynników, zaczynając od budowy anatomicznej. Szersze ramiona u kobiet trans to jest ogromna przewaga w dyscyplinach szybkościowych, siłowych, choćby w boksie właśnie. Umożliwiają dużo lepszych uderzeń i ogromnie chodzi o obronę ciosów. Przełożenie na lepszą dynamikę, szybkość, większe biodra, no i to w ogóle to co wyżej. Po prostu szybsze ruchy, szybsze skoki, uderzenia, pchnięcia. Tutaj obłe kształty, które wiele zmieniają w całej mechanice ruchu. Rozkład mięśni na ciele jest różny i oczywiście daje przewagę, no wiadomo komu. Poziom tkanki tłuszczowej jest niższy i łatwiej jest oraz zdrowiej go utrzymać na niskim poziomie u tych tak zwanych kobiet trans, co jest kolejną przewagą. Przypomnę, że na poziomie olimpijskim dosłownie każdy gram ciała robi różnicę. Hormony jak grelalina czy leptyny dają kobietom trans przewagę i wpływają na aspekty właśnie, które tutaj Wam opisałem przed chwilą. Leptyna może nawet być 3-4 razy niższa u kobiet trans. No, już tutaj chyba nawet warto też wspomnieć o gęstości mineralnej kości. U tych tak zwanych kobiet trans wyższa jest, co automatycznie daje większą ochronę przed kontuzjami i ich szybsze leczenie. Czynniki wpływające na regenerację. Tutaj jest kilka mechanizmów. Komu ułatwiają, chyba nie muszę tutaj mówić. Jest po prostu wiele innych też aspektów. Korekta płci nie ma tutaj wpływu na te czynniki. Cała dynamika ciała u kobiet tych tak zwanych transpłciowych jest inna niż u pozostałych pań biologicznych, co daje im naprawdę ogromną przewagę w sporcie. I tutaj powiem Wam tak, pomimo mojej, że tak powiem, akceptacji osób transpłciowych, tych osób transpłciowych i nie wiem jak oni się tam nazywają, niebinarnych, nie wiem czy dobrze ubiorę to w słowa, ale tutaj bezwzględnie uważam, że zrównanie ich na zawodach sportowym to jest jakaś katastrofalna pomyłka. To jest totalny błąd, to jest niesprawiedliwość. I tutaj z całym szacunkiem, ale według mnie MKOL nawalił i to dość solidnie. Być może się mylę, ale wydaje mi się, że jedyny sprawiedliwy podział w tych dyscyplinach sportowych to powinien być tylko i wyłącznie ze względu na chromosomy, a nie na to, co komu się wydaje, kim jest. Und die Schlitzel werden übergeben von der olympischen Mannschaft
von Ostdeutschland. I tutaj w boksie mamy dwie takie trans kobiety, które walczą z kobietami. Jest właśnie ta cała bokser z Algierii bodajże i druga jest z Korei. Tam jeszcze z Chorwacji też ktoś był i Meksykanka, która pokonała Polkę, ale o tej Meksykance będę chciał powiedzieć na końcu i tutaj stanę w jej obronie, ale to na koniec. Zostańmy przy temacie boksu i tych zawodniczków. Czemu uważam, że ta zawodniczek, no nie do końca jest w pełni kobietą, choć gdzieś tam już widziałem w internetach, że podobno urodziła się dziewczynką, że tam ojciec się wypowiadał i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam, że no troszeczkę mam wątpliwości co do płci tej osoby. Dlaczego? Jeden z przykładów chyba dość oczywistych i tutaj może nie kobiety, ale faceci wyłapią jeden drobny szczegół, który chcę wam pokazać. Popatrzcie. No przepraszam was, ale może wy wiecie, ja nigdy się z tym nie spotkałem. Powiedzcie mi, jaka kobieta przed walką poprawia sobie w ten sposób kitę swoją? No, tutaj każdy facet wie, na czym to polega, dlaczego se poprawia, dlaczego se układa. Znaczy pewnie kobiety też, gro kobiet wie, ale to jest już, no, można powiedzieć, dziwne, dyskusyjne, żeby rzekoma kobieta sobie przed walką w gaciach kitę układała, prawda? Druga sprawa, może mniej szczegółowa, ale. Tutaj no, nie jest żadną tajemnicą, że kobiety mają większe lub mniejsze piersi. Ten nie ma żadnych, płaska klata. 0, 0. I głos. Faktem można mieć głos mniej lub bardziej kobiecy, czy mniej lub bardziej męski. Puszczę wam wypowiedź tej kobiety, nie kobiety i sami ocencie, czy ten głos to jest głos kobiecy. قبل كل شيء حبيت نشكر الشعب الجزائري ان شاء الله الانتصار الاول وان شاء الله الانتصار الثاني وضمان الميداليه وبعدها ان شاء الله الى الذهبيه كذلك حبيت نقول للشعب الجزائري انه راني ندير كامل اللي عليا باش نفرحهم 1 2 3 فيفا الجيري. Te całe kontrowersje wokół tych zawodów bokserskich na olimpiadzie, gdzie przeciwko kobietom stają mężczyźni twierdzący, że są kobietami, dla mnie jest to, no delikatnie rzecz biorąc, tak jak wspomniałem, dyskusyjne. I tutaj tak było też w przypadku widocznej na zdjęciu Angeli Carini z Włoszki, pokonanej przez transseksualistę podającego się za kobietę. Dlaczego tak uważam? Przedstawiłem wam właśnie wcześniej. Być może jestem w błędzie, ale to są moje odczucia. Kobieta zrezygnowała z walki z nim
po niecałej minucie. I dlaczego o tym mówię? No, istnieje tutaj kilka zasadniczych argumentów za wykluczeniem, tak powiedziałem, transseksualistów z zawodów i wydaje mi się, że są to powody w pełni obiektywne. You got this chick, she's nothing. Tiffany Stone. Let's go! Qui che sistema. Tabacco e via. Sistematina. Juegos de este No, ¿y año. dlaczego, De hecho, moi drodzy, todas o las tym mujeres wszystkim en todos mówię? los Że to deportes jest po cumplen prostu con los requisitos de niesprawiedliwe. elegibilidad. Los niveles Otóż, hormonales de las mujeres se han utilizado para testosteron discriminar wpływa na su rozmiar, desempeño, siłę, pero el COI wytrzymałość considera que las mięśni, pruebas de kości, testosterona no stawów, serían a útiles także para garantizar una wydolność competencia płuc i justa. serca. Y para aclarar, no hay registro de mujeres trans. Hablemos sobre la desinformación alrededor de la boxeadora Wpływa olímpica Imane Khelif. na Estos niej son już los w hechos. okresie Nació y płodowym, creció como una mujer w cisgénero. trakcie Fue asignada al rozwoju, género femenino con base en su prenatalnego. sexo cuando nació y se Oznacza to, identifica że como nawet tal. jeśli Cuando era niña en un pueblo de mężczyzna Argelia fue zażywa discriminada por blokery jugar fútbol y más testosteronu aún lub cuando się decidió cambiarse al boxeo. Su propio wykastrował padre no lo aprobaba y no le daba chirurgicznie dinero i para ir a sus estrogeny. entrenamientos. Imane I tak Khelif ma ha boxeado en no distintos torneos nieodwracalną przewagę internacionales nad en la categoría kobietą femenil de peso w ligero. takich En 2018 y zawodach. 2019 estuvo en Tutaj campeonatos mundiales widzicie organizados za en mną la India właśnie y Rusia. wcześniejsze Participó en los materiały Juegos z tego, Panafricanos de Marruecos 2019 y en z el życia, torneo że tak Boxay powiem, Memorial ocurrido en sportowego, Hungría en 2021 y tej también en los Juegos niby Olímpicos de Tokio kobiety, 2020. Khelif fue która descalificada walczyła del między Campeonato właśnie Mundial de z Boxeo Włoszką. Femenino Nueva Delhi 2023. Jak La widać, Asociación Internacional wcześniej de był Boxeo, o la mężczyzną, IBA, ale le chyba hizo dos tak mi się exámenes, wydaje, cuyos że resultados no to jest publicó y gość, determinó który que jako tenía una facet, ventaja competitiva sobre jako otras facet, boxeadoras. no, La IBA, basada en nie Rusia, bardzo sobie aclaró esta radził w semana que el boksie examen no z fue de mężczyznami testosterona. w El año równej pasado la walce, IBA dejó więc de ser el órgano postanowił rector a zostać nivel mundial kobietą del i boxeo para wtedy los Juegos Olímpicos. El Comité zdobywać Olímpico jakiś Internacional tam laur. defiende la participación de Imane Khelif en los takie Juegos de mam este año. odczucia, De hecho, nie todas wiem, las mujeres en ile todos w los tym jest deportes prawdy, cumplen con los ale requisitos de elegibilidad. tak mi Los się niveles wydaje. hormonales de las mujeres se han utilizado para discriminar su Zresztą, desempeño, lećmy pero dalej. el COI considera que las Tak pruebas de ściśle rzecz testosterona no biorąc, serían útiles para płci garantizar nie una da się w competencia żaden justa. Y sposób para aclarar, zmienić no hay żadnego registro de mujeres gatunków, trans. Hablemos sobre la desinformación ssaków w tym alrededor de la człowieka. boxeadora Można olímpica Imane zmienić Khelif. Estos son los wygląd, hechos. Nació y creció como una że mujer będzie cisgénero. wyglądał Fue jak asignada al kobieta, género femenino ale con base nawet en su po sexo korekcji cuando nació płci, y se identifica no, como tal. niestety, Cuando era ale, niña znaczy, en un pueblo de niestety, Argelia fue w discriminada por ciążę nie jugar fútbol zajdzie, y más aún nie cuando będzie decidió cambiarse biologiczną al matką. boxeo. Su propio padre no lo Proces aprobaba y zmiany no le daba płci dinero polega para na ir a sus upodobnieniu entrenamientos. wyglądu Imane do Khelif ha płci boxeado en przeciwnej, distintos ale torneos osoba taka internacionales en la nadal categoría jest femenil de tej peso samej ligero. En płci. 2018 y No i nie jestem tu jakimś homofobem, po prostu staram się patrzeć na wszystko w miarę realnie. I tutaj jeszcze raz podkreślę, że naprawdę nie mam nic przeciwko temu, że ktoś chce być facet, chce być kobietą, kobieta mężczyzną, czy nie wiem, dany człowiek chce być konikiem polnym. Mnie to tam koło grzyba lata, ale w walkach, w sportach powinno być no, jakaś równość, jakaś sprawiedliwość. I dlatego też o tym wszystkim mówię. I tutaj żadne zmiany oznaczenia płci w dokumentach i inne fikcje prawne tego podstawowego prawa biologii nie są w stanie zmienić. Nie dziwię się, że określenie damski bokser w obliczu tegorocznej olimpiady nabrało nowego znaczenia. Bo jak wiecie, z poprzednich jakichś tam mistrzostw było wyeliminowany z zawodów ze względu na to, że posiadał 2 chromosomy. Też istnieje ewentualność, że jest to kobieta z zaburzeniami rozwoju płciowego. Wtedy pozostaje obiektywna kwestia, że tak powiem, numer 1, ale już nie wtedy numer 2, więc no to jest, tak powiedziałem, dyskusyjne mocno i dla mnie takie osoby powinny walczyć czy konkurować tylko i wyłącznie między sobą.
powoli zmierzając do końca tego tematu, bo on mnie najbardziej, tak powiem wam, zainteresował, ale powiem wam tak, po tej przegranej Angeli Carini na tych Igrzyskach Olimpijskich z dopuszczoną do walki prawdziwą kobietą, nigdy w życiu, jak napisała, później jak powiedziała Angela Carini, nigdy w życiu nie zostałam uderzona tak mocno mając kask, bo nigdy nie walczyłam z facetem. To skandal. Coś w tym jest. Moi drodzy, podczas dyskusji na temat udziału osób transpłciowych w Igrzyskach Olimpijskich warto mieć na uwadze oficjalne wytyczne Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Jeśli chodzi o udział transkobiet w zawodach, kluczowym czynnikiem jest tutaj poziom testosteronu, który powinien zostać utrzymany na poziomie poniżej 10 mol na litr przez 12 miesięcy przed startem w turnieju. I to właśnie o ten hormon toczy się obecnie dyskusja w kontekście udziału tej Algierczyka Imane Khalif. W ubiegłym roku ten pięściarka została zdyskwalifikowana z Mistrzostw Świata tuż przed walką finałową, po tym jak organizatorzy podali, że miała ona mieć zbyt wysoki poziom testosteronu i 2 chromosomy, czyli X i Y. Rouge dans le coin bleu pour l'Italie, Angela Carini. Dlatego, moi drodzy, uważam, że tutaj w dyscyplinach sportowych powinno być ściśle przestrzegane i kontrolowane, bo to jest po prostu niesprawiedliwe, bo jak kobieta może konkurować z mężczyzną. Choć powiem wam, że z tego, co się chyba, nie jestem do końca pewien, ale zaraz zobaczycie, znalazła się kobieta, która spuściła łomot temu Algierczykowi, tej kobiecie z Algierii, osobie transpłciowej. Czyli nie jest tak, że on jako facet pokonał wiele kobiet i tutaj nie ma powodu do dumy, bo jeśli jest biologicznym facetem i walczył z kobietami, to jest zwykłą pizdą, za przeproszeniem, damskim bokserem, a nie prawdziwym zawodnikiem, bo powinien, jeśli jest facetem, powinien stawać w szranki z facetami, nie z kobietami. Ale jeśli tutaj dobrze wyłapałem, kobieta z Irlandii wygrała z tym osobnikiem. Z takich dobrych wieści odnośnie właśnie tej konkretnej walki, słynny amerykański youtuber, a obecnie również pięściarz Jack Paul wyciąga rękę do zawodniczki, która przegrała na igrzyskach z biologicznym mężczyzną. Do Angeli Carini napisał tak, do Angeli Carini: mimo iż twoje marzenia nie spełniają się dzisiaj ze względu na szalone sprawy, które dzieją się teraz w naszym świecie, chciałbym zaoferować ci walkę na
karcie wstępnej gali MVP, abyś pokazała światu twój talent na prawidłowej platformie, a nie przeciwko mężczyźnie. I powiem wam, że to jest naprawdę wspaniały gest ze strony tego youtubera, tego boksera. I tutaj jak najbardziej, no, że tak się wyrażę, przyklaskuję temu pomysłowi. I powiem wam, że pomimo, nie wiem, że tak to nazwę, mojej akceptacji osobom LGBT czy transpłciowym, to zdjęcie, ten obrazek upokorzonej kobiety w środku ringu jest taką wizytówką niesprawiedliwości tej całej olimpiady, która odbywa się we Francji. Bo tolerancja tolerancją, ale jak dla mnie no, są pewne granice i są dziedziny, gdzie osoby transpłciowe, jak wspomniałem, powinny konkurować tylko i wyłącznie z takimi samymi osobami. Nie znaczy, żeby ich wykluczać, ale też nie znaczy, żeby ich gloryfikować czy zrównywać z płciami biologicznymi, bo to jest najzwyczajniej w świecie niesprawiedliwe. A jeśli już tak ma być, to może też wprowadzić tak, że ktoś, żeby sprowadził takie osoby do ustawień fabrycznych, powinien na czas walki po prostu postanowić, że jest kobietą i wyjść z tą pseudokobietą do ringu i pokazać właśnie to, że jest to w chuj niesprawiedliwe. I tak jak powiedziałem, ta walka jest taką wizytówką tej olimpiady, no, jeśli chodzi o konkurencję bokserską. I na tym, moi drodzy, zakończę ten temat. Jeszcze króciutko chciałbym przejść do innej, ale zanim przejdę, chciałbym też teraz tak może dla rozluźnienia coś dla żartu powiedzieć. Jeśli chodzi o damski boks na tej olimpiadzie, to warto tutaj przypomnieć naszych rodzimych damskich bokserów i się dziwię, że no tutaj uderzę troszeczkę w politykę, bo jednak no nie byłbym sobą, gdybym tego nie zrobił. I tutaj chciałbym przedstawić takich rodzimych polskich damskich bokserów, na przykład Rafał Piasecki z klubu sportowego PiS, który bił żonę. Grzegorz Tobiszewski z PiS lał partnerkę, lub też syn posłanki Arendt z PiS, który znęcał się nad dziewczyną. No, myślę, że byśmy mieli naprawdę silną reprezentację w boksie na olimpiadzie. Nie wiem, czemu nie wysłali tych jakże twardych zawodników. I tutaj na koniec pozwólcie, że poruszę jeszcze jeden temat. Tutaj lepsza w judo, lepsza od Polki okazała się bowiem Priscilla Avanti Alcaraz. Meksykanka zdobyła punkt na początku starcia za sprawą Waza Ari, a później wynik już nie uległ zmianie. Po porażce Szymańska zalała się łzami, bo straciła szansę na życiowy sukces w Paryżu. I tutaj po walce na przeciwniczkę Szymańskiej wylał się hejt pochodzący od osób oczywiście z naszego kraju. A jaki powód? Otóż tutaj też podano wątpliwość kobiecość Alcaraz.
tylko i wyłącznie z uwagi na jej wygląd. Fakt faktem, ta dziewczyna, ta kobieta ma rysy twarzy męskie, ale od urodzenia jest kobietą, nie jest transpłciowa, po prostu ma taki wygląd. Oprócz kibiców skandaliczny wpis w mediach społecznościowych zamieścił też poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński, zresztą cała banda pisowców i wszyscy ci klakierzy zaczęli strasznie opluwać tą kobietę. I za nic mieli tłumaczenia nawet samej przeciwniczki Alcaraz Szymańskiej, że ją zna, że z nią trenowała, że to jest od początku do końca kobieta. Nie, oni wiedzą lepiej. Oni ją określili po wyglądzie, że to jest facet, że przegrała z facetem, bo ma rysy twarzy faceta. A co najciekawsze, ta meksykańska zawodniczka nie jest nawet osobą trans, po prostu ma krótkie włosy i nieco, nazwijmy to, nieodpowiednie rysy twarzy, ale przecież nie o to w tym wszystkim chodzi. Tym wszystkim transfobom chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby znaleźć jakąś kobietę i się na nią poznęcać. Czy faktycznie jest trans, jest sprawą już dla nich drugorzędną. Ta Meksykanka, ona pojechała na olimpiadę walczyć w zawodach w judo, a nie w konkursie piękności. I nie ocenia się osób po wyglądzie, że nie wygląda, nie wiem, jak pani z żurnala. Bo jeśli się czepiać wyglądu, to tutaj możemy się też poprzyczepiać trochę. Na przykład tej pani. Przecież ta pani z wyglądu wygląda jak chłop, z całym szacunkiem dla chłopów, jak chłop oderwany od pługa, ubrany w garnitur. Tutaj też możemy się przypieprzyć o wygląd, że wygląda bardziej męsko niż kobieco. Bo oceniając po wyglądzie, można się nieźle przejechać. Tutaj nie chodzi o to, jak to wygląda w sporcie, ale kto kim jest. Ta Meksykanka od urodzenia jest i była kobietą. Nie urodziwą, ale kobietą. Nie jest żadną transseksualistką czy kimś. Po prostu wygląda jak wygląda i to wszystko. I tutaj będę stawał w obronie, bo tutaj ma pełne prawo walczyć z kobietami, bo jest kobietą. Że ma rysy twarzy męskie nie znaczy, że jest mężczyzną. Trzeba być kompletnym kretynem, żeby w ten sposób, nie wiem, płciowość danej osoby określać po rysach twarzy. Ale niestety tak jest, że Polaczki, cebulaczki, jak sobie coś ubzdurają, to kompletnie nic i nikt nie jest w stanie ich przekonać. Nawet się odpalił cipkousty Oskarek Szafranowicz. Oskarka powiedziała, bo bardziej mi też wygląda na kobietę niż na faceta, że jedna z zawodniczek na igrzyskach zbyt męsko wygląda. Ja tutaj, Oskarku, tobie mogę powiedzieć, że nikt by takiego zarzutu tobie nie postawił i nikt nigdy ci nie powie, że zbyt męsko wyglądasz, jeśli już oceniamy po wyglądzie. Bo nie wygląd świadczy, nie rysy twarzy świadczą o człowieku, ale to, co sobą reprezentuje. Są osoby, nazwijmy to piękne, które są puste jak dzbany. Tutaj Polka przegrała z kobietą, a nie z facetem, nawet nie z transseksualną osobą, tylko po prostu z kobietą niezbyt urodziwą, jeśli można dyskutować o gustach, bo każdy, ile jest ludzi, tyle jest gustów. I mnie zawsze uczono, że nie jest ładne to, co ładne, lecz to, co się komu podoba. Jednym się może Meksykanka nie podobać, znajdą się osoby, które będą tą osobą zachwycone. I też jednym się podoba, nie wiem,
jakaś super gwiazda filmowa się zachwycają, a innym się nie podoba i tutaj o gustach się po prostu nie dyskutuje. Faktem jest to, że to była kobieta. I tyle w temacie. W Sucharze Dnia też taki sucharek z Olimpiady, mocno dyskusyjny, zresztą sami zobaczycie. Ja Wam już dziękuję. Mam nadzieję, że mimo, że to nie była polityka, temat Was zainteresował, nie zanudziłem Was. Po niedzieli, tam jak będę miał czas oczywiście, to wracamy na stare tory. Tutaj chciałem się po prostu podzielić z Wami swoimi spostrzeżeniami, przemyśleniami, jak ja to wszystko widzę, jak ja do tego podchodzę. No ale jak zawsze liczę na Wasze komentarze, opinie. Zresztą widzę, że bardzo dużo się udzielacie, bardzo dużo piszecie w swoich komentarzach, także bardzo Wam za to dziękuję. Dziękuję wszystkim za pozdrowienia, za suby, bo jest nas naprawdę coraz więcej, co bardzo cieszy. Także jeszcze raz wielkie dzięki i cóż, do zobaczenia przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć. Jesteście jebaną patologią umysłową, którą trzeba kurwa zlikwidować. Jesteśmy bardzo mocno wychwyceni z góry, zaatakować szczególnie Chorwatcy, która stara się łapać Wstyd i hańba. klasyczny uchwyt judo. Wstyd i z hańba. którego oczywiście można wykonać chyba najwięcej technik, ale z takiej pozycji... Jesteście lekko jebaną pokojowej, kiedy patologią rywal nas umysłową, mocno którą wyciska trzeba pierwszy kurwa odwrócić. zlikwidować. I w ten sposób to kosowianka, która...